No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Michalski z tej strony. Dzisiaj wbijamy na Robinhood Chain. Łańcuch wyszedł jakieś 1,5 miesiąca temu, TVL cały czas rośnie, bardzo mocny hype. Sprawdzimy co tam się dzieje, także tradycyjnie nie przeciągając zapraszam na intro. Dobrze, więc tak jak wspomniałem, mainnet wystartował 1 lipca. Jest to Ethereum L2 zbudowane na Arbitrum i jest tutaj, głównie się płaci za gaz Ethereum właśnie, chociaż można to jakoś tam zmieniać, delegować. Główny kierunek tego łańcucha to oczywiście nie są meme coiny, ale raczej ETF-y, RWA i DeFi. Zresztą Robinhood już pozwala używać tych swoich stock tokens w Robinhood Wallet. Można tam handlować nimi 2,4/7, dawać pod lending, używać jako collateral, także już elegancko śmiga i starają się ściągnąć swoich użytkowników właśnie on-chain, a jeśli chodzi o klientów, no to jest ich ponad 28 milionów, także jest co pchać, że tak powiem. Do tego mają współpracę z Chainlinkiem, OneInchem, Uniswapem, Morpho, Lighterem, naprawdę wszystkie te większe aplikacje DeFi również zaimplementowały Robinhood. Jeśli chodzi tutaj o dane on-chain, to naprawdę są dość mocne, weszli na dużym hypie, na Defilama zresztą możemy zobaczyć TVL cały czas rośnie, w tym momencie prawie 500 milionów. Jeśli chodzi o wolumen na DEX-ach w ciągu 7 dni to jest około 3 miliardów, nawet ponad 600 milionów stablecoinów, 1,5 miliarda zbrydżowanych tokenów pozostałych, ponad 7 milionów adresów i 12 milionów transakcji dziennie. Oczywiście Robinhood buduje ten łańcuch pod RWA i TradFi, jednak tutaj no z tego co zauważyłem to jest dość sporo memów, ale chcą iść właśnie tą drogą TradFi, więc mają tutaj konkretne zastosowanie pod ten łańcuch, no ale póki co wygląda to tak jak wygląda. Jeśli chodzi o airdrop, to na dzisiaj nie znalazłem tutaj żadnej oficjalnej informacji, że takowy miałby być, jednak no trzeba brać pod uwagę, że na przykład opłaty transakcyjne są uiszczane w Ethereum, a druga sprawa jest to amerykańska korporacja i tutaj różnie bywa z przepisami, jeśli chodzi o airdropy. Jednak wydaje mi się, że warto jest tutaj zostawić swój ślad, zrobić kilka swapów, może postawić nawet jakąś pulę płynności, a przede wszystkim pobawić się jakimiś stokami, żeby w razie czego, nawet jeśli ten Robinhood nie będzie mieć swojego własnego tokena, to możliwe, że się zakwalifikujemy na jakiś airdrop z innej aplikacji, z jakiegoś dApsa. Zawsze DeFi można sobie tutaj sprawdzić. Więc generalnie co my tutaj mamy? Najwięcej stablecoinów jest na Stakehouse'ie i na Morpho pewnie zablokowanych. Największe pule płynności są na Uniswapie. No i ten Arcus to jest jedyna z tych topowych aplikacji, które jest właśnie natywna. Jest tutaj Perpdex i jest tutaj Spot, bo tak jak widać to większość to są po prostu inne aplikacje, które zimplementowały Robinhood Chain właśnie pod swoje dApsy. Tutaj jeszcze mamy tego Meridiana, ale Meridian to jest prediction market i bardzo możliwe, że jeszcze można go używać w Polsce, ale możliwe również jest, że prędzej czy później strona po prostu zostanie zablokowana ze względu na to, że takie rzeczy w Polsce są nie wolno. Sporo jest właśnie takich launchpadów jak ta Noxafan, to jest nic innego jak po prostu launchpad pod meme coiny. I tutaj jak sobie wejdziemy, to od razu możemy stworzyć swój własny token i mamy tu różne te kaszkaty. Kaszkat to jest chyba jeden z największych meme coinów tutaj na Robinhood. W tym momencie 158 milionów market cap, także dość sporo. Widziałem, że tam all time high już było lekko wyżej, teraz powoli zaczyna wracać. No ale ja w meme coiny to tutaj bez konkretnych narzędzi bym się akurat nie bawił. Tutaj mamy kolejny Let's Cash, który działa na bardzo podobnej zasadzie. Tutaj już mamy bardziej taki trochę profesjonalny trading terminal, no ale tak jak widać zabawa kręci się wokół spekulacyjnych kotów i piesków. Tutaj widzę, że jest jeszcze taki DEX Up. To jest akurat dużo mniejszy DEX od tego Arcusa. Tutaj akurat jest tylko 3,7 miliona zablokowane, ale widać, że tutaj dobrze im idzie, jeśli chodzi o wolumen ostatnio. Aplikacja bardzo prosta, ale też widziałem, że tutaj można dość sporo zarobić na płynności. Z tym, że no, te pary płynności są do 2 zmiennych tokenów, więc zachodzi tutaj ryzyko nietrwałej straty. Można tutaj memami tradować do różnych
różnych stonksów. Mamy tutaj SpaceXa nawet 43 000%, tylko że wolumen trochę słaby. No ale jak tak popatrzeć sobie na te wolumeny i wypłacone fees, to jest tutaj dość nieźle. Tutaj jeszcze mamy tego Arkusa, tutaj TVL 20 milionów, no tutaj jest trochę więcej aktywności i tego TVL. Wiem, że tutaj na pewno jest system punktowy, można zbierać punkciki i jest tutaj około 800 aktywnych traderów. Fee są zerowe, tego jest akurat nie widać. Fee są nie zerowe, więc łatwo jest tutaj się wspiąć, ale ja tutaj akurat jeszcze nic nie robiłem. Poza tym są tu głównie stonksy. Stonksy, różne commodities, również mamy silver, krypto akurat niedostępne i indeksy również. Tu myślałem, że tu mają naszego Pengu, ale to jest Penguin Solutions. Akurat to też jest stonks. Jeśli chodzi o bridge, to możecie tutaj użyć na przykład portal Arbitrum, ze względu na to, że Robinhood Chain jest zbudowany właśnie na Arbitrum, możecie używać tego bridge'a, a poza tym Relay na przykład lub na przykład również na Uniswapie można teraz sobie cross-chainowo przebridge'ować coś, cross-chainowo przeswapować raczej. Także z tym nie powinno być problemu. Ja tutaj demonstracyjnie zrobię jakiś szybki bridge, coś sobie tutaj wrzucimy. Dobra, więc ja wezmę sobie trochę Ethereum z łańcucha Base, bo tam mam go chyba najwięcej, tak no mniej więcej. Tego z głównego łańcucha nie chciałbym po prostu zabierać. I to wyślemy sobie na Robinhood Chain, tutaj zgadzamy się z regułami i czekamy, aż nam tutaj wybierze coś. Ok, nie może mi znaleźć ścieżki z tego Base, więc po prostu wyślę z głównego łańcucha Ethereum, ale to widzę, że są dość tanie i szybkie te bridge, także nie powinno być z tym problemu. 1 cent niecały powinno mi to wynieść. Zaraz zobaczymy, ile tam na portfelu będzie to wyglądać. No tutaj na portfelu akurat jest 5 centów, także to i tak nie ma tragedii. Oni będą używać Leafy pod spodem gdzieś tam. Także również możecie się udać od razu prosto do Leafy. No i jak dostaniecie wasze Ethereum, to tutaj możecie sobie wybrać jakąś parę. Oczywiście jedną stronę trzeba sobie manualnie zeswapować po prostu. Ja to bym chciał taką, chociaż żeby było, o tutaj jest w sumie USD G. Ok, wymienimy sobie tutaj niecałe $10 i postawimy taką właśnie pulę płynności, coś za 20 baksów mniej więcej. Swapy są dość tanie, także potwierdzamy, zatwierdzamy na naszym portfelu. Później wracamy tutaj w liquidity i to możemy sobie wziąć to. Tutaj dajemy depozyt, abym chciał manualnie to sobie ustawić i najlepiej chciałbym taką ciasną tą pulę tutaj dać, mogę dać tą i tu wtedy to będzie wyglądać w ten sposób, czyli po połowie elegancko dajemy approve'a. Fajnie, bo approve'a od razu dajemy tylko na tą część, z której będziemy korzystać konkretnie przy tej puli i teraz dajemy tutaj depozyt. O, tutaj coś nie przeszło. Transaction fail jedno. Dobra, widzę, że tutaj też jest simulation failed, ale spróbujemy. Zobaczymy. Dobra, do 3 razy sztuka przeszło. W tym momencie około 14% APR, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać za kilka dni. To nie jest akurat duża pula. Ja w tym momencie największe pule mam na X-Stocksach, na Solanie większość siedzi na Raydium. Jeśli byście chcieli zobaczyć update, jak to tam teraz wygląda, to możecie dać znać w komentarzu i wam nagram. No a tutaj ten app to jest ten 3.3 DEX, także tutaj są te volty i można później głosować tymi naszymi tokenami na różne pule płynności i później te pule płynności dostają więcej nagród. Mniej więcej tak to działa. Tutaj możecie sobie zobaczyć tego kaszkata, no to maksymalnie miał tu 218 milionów FDV, także jak na kilkumiesięcznego mema to naprawdę bardzo dużo. Tutaj są pozostałe tokeny z ekosystemu, no i głównie to rzuci mi się w oczy tu ten app, Arrow, jakiś Lemon Fan, Tendies, większość to meme coiny, a poza tym oczywiście traduje się tam stokami. Na OnChain GM, jeśli chcielibyście sobie utrzymywać aktywność, to jest również tutaj Robinhood. Ja akurat go dzisiaj kliknąłem, ale raczej starałbym się utrzymywać tą aktywność na DEXach, które właśnie wam pokazałem, ten Arcus i możliwe, że ten app, chociaż przy tych DEXach 3.3 to tam jest zwykle dość duża inflacja po prostu i one są przeznaczone zwykle te tokeny właśnie na nagrody i lecą później do zera. No ale ARK jeszcze nie ma tego tokena, także tam tradując na tych stokach bardzo
bardzo możliwe, że będzie można się zakwalifikować. Dobra, tyle ode mnie. Wszystkie linki tradycyjnie znajdziesz w opisie. Zostaw łapkę w górę i komentarz dla zasięgów, bo z tym ostatnio jest ciężko. Jeśli oglądasz na telefonie, to dodatkowo możesz podbić to wideo. Będzie mi bardzo miło. Życzę wszystkiego dobrego. Siemanko, pozdrówki. Yo!